Witajcie, z tej strony Ponguj, a w dzisiejszym odcinku na szybko zrecenzujemy sobie Fredbear's Fright. Jest to dosyć nowy, mały, ciekawy fangame. No i ogólnie wiem, że miałem ruszyć się z The Twisted Ones, jestem w drodze, no ale naprawdę chciałem to tutaj ruszyć. Już pewnie dużo z was mogło zobaczyć ten cichy stream, który zrobiłem parę dni temu. Gra wyszła 8/8 i ogrywam ją trochę. The Twisted Ones będzie następne. Fredbear's Fright to generalnie dosyć prosty fangame. Z idei dzieje się on w tytułowym Fredbear's Fright, domu strachu, praktycznie to samo co we FNAF 3, tylko że ten dom strachu tutaj jest bazowany na Fredbear's Family Diner, a nie na Freddy Fazbear's Pizzy. Koncept jest generalnie super prosty. Odliczając ten wstęp, który sugeruje, że cała gra dzieje się w jakimś alternatywnym świecie, chyba, nie wiem. Krótko mówiąc, otworzono dom strachu bazowany na Fredbear's Family Diner, który za swoją lokację wykorzystuje pizzerię Freddy's z FNAF 1, stąd te podobieństwa w biurze. Nie ma w tym generalnie nic złego, choć niektórzy mogą uznać to za kradzież renderów Scotta. Nie, oryginalna lokacja wyglądała zupełnie inaczej, więc nie jest to jakieś kradnięcie na siłę, że oni własnego nie mają czy coś. Bardziej po prostu stworzenie klimatu, sensu, nawiązań do oryginalnej fabuły, co jest okej. Zgodnie z fabułą gry, z tym co mówi nam tutejszy Fungi, firma programuje animatroniki do działania, ale nie jestem pewien, czy zawiodła sromotni, czy roboty są nawiedzone, czy co, ale niekoniecznie to wszystko działa. Generalnie to jest dosyć dobry koncept tutaj. Dlaczego nie wszystkie roboty atakują od nocy pierwszej? Bo nie wszystkie są od razu zaprogramowane do działania, to robi sens. Fabularnie w pewnym momencie prototyp, ten tutaj animatronik, największa gwiazda lokacji, zaczyna szaleć. W nocy czwartej, to znaczy to co streamowałem, zmienia się we Frighta. Przyjrzyjcie się tej jego twarzy, tym jego bajerom. Dobry wariat. Fright atakuje nas biegnąc po lokacji dookoła, ale ostatecznie wygrywamy. Potem w nocy piątej mamy coś zupełnie innego. Z tego dziwnego, odbitego świata przechodzimy do tego prawdziwego, gdzie jesteśmy Fungajem, tym jednym i oryginalnym, i jest to nawiązanie do Funkoli z FNAF 1, do tego kiedy ten teoretycznie zginął. Na tym polega noc piąta, w której próbujemy przeżyć w sprężynowym stroju, do którego animatroniki nas wcisnęły, prawdopodobnie Golden Freddy'ego. Tymczasem w minigierkach pomiędzy nocami dowiadujemy się, jak William pozbierał animatroniki, przebudował je, a następnie wykorzystał do eksperymentów, o których mowa we FNAF 4. Takie potwierdzenie, rozszerzenie odrobinę tej teorii, ale oczywiście w ich uniwersum. Nie wpływa to na tą prawdziwą fabułę FNAF-a, nie jest tutaj żadnym potwierdzeniem niczego. Mniej więcej to tyle z tego, co tutaj jest. Ale poza tym możemy też powiedzieć trochę o gameplayu. Niestety jest to gorsza część doświadczenia, choć muszę powiedzieć, że na średni, prosty, niezbyt oryginalny gameplay jest dosyć satysfakcjonujący. Pierwszym problemem, o którym mogę powiedzieć, to silna nieintuicyjność. Gra niezbyt wyjaśnia, co trzeba robić. To znaczy, nie zawsze to źle. Kiedy dostajesz bezpośrednie wyjaśnienia na twarz, to też nie jest jakoś dobrze, ale już lepsze są bezpośrednie wyjaśnienia niż brak tych wyjaśnień i irytacja po wielokrotnych śmierciach. Funkole niezbyt to wyjaśniają i generalnie tym gorzej, patrząc na to, co robią animatroniki. Przyjrzyjcie się mapie lokacji. Tutaj mamy bardzo długi ciąg korytarzy, porównywalny do tego, co działo się we FNAF 3, ale zgadnijcie co? Animatroniki całkowicie leją na kamery. Spring Bonnie, pierwszy animatronik, którego spotykamy, przenosi się najpierw ze sceny tutaj, a potem tutaj. Ma to mniej więcej o tyle sens, że tu te znaczki symbolizują jakąś zmianę piętra, ale zajmie każdemu parę chwil, żeby zrozumieć, gdzie on tak naprawdę zwiewa. Potem są te małe pacynki. One praktycznie mają identyczną drogę do Spring Bonniego. Teleportują się pomiędzy trzema pokojami, choć tym razem one mają daleko do sceny, na której jest to wejście na piętro. No i z jakiegoś dziwnego powodu po prostu się teleportują tam. Najwięcej sensu ma ten wariot tutaj blisko nas, który po prostu stoi dosłownie pod drzwiami i podchodzi od czasu do czasu. Teraz Fredbear. Fredbear, kiedy znika ze sceny, może się randomowo pojawić w biurze. Nawet jeśli masz oba drzwi zamknięte, więc nawet nie potrzebuje niczego na kamerach być widocznym, bo i tak nie korzysta z nich, po prostu się teleportuje nam do biura. Kiedy się pojawi, trzeba użyć tej wajchy na górze i zniknie po polaniu wodą. Coś podobnego jak w Jolly 3. Ale największym mistrzem jest ten tutaj. Prototyp robi za Foxy'ego. Zauważmy, że ma jakieś 9 kamer na drodze, zanim znajdzie się pod naszymi drzwiami. Ale nie, jeżeli zniknie z tamtej kamery, możemy w każdym momencie dostać jumpscare. Dlatego musimy zamknąć drzwi, no bo Foxy. Ostatnim animatronikiem jest Golden Freddy, który znowu leje na to, czy mamy zamknięte drzwi. Jest swego typu duchem, który podaje nam cyfry, które musimy wpisać na klawiaturze numerycznej po naszej prawej. No i generalnie jedyna oryginalna mechanika w całym tym fangame'ie, no może poza Fredbearem. No ale jaki ta mechanika ma w ogóle sens?
Mamy nawiedzonego animatronika, który nie zabije nas pod warunkiem, że wpiszemy dobry kod, który on nam poda. What? Jedyny, który łazi po korytarzach, to Fright, który działa bądź co bądź jak Enard, ale też zdaje mi się, że on teleportuje się zamiast przechodzić przez wszystkie kamery. Nawet jeśli przechodzi przez kamery, to jest na tyle szybki, że nie idzie go spostrzec czy śledzić na kamerach, nie ma sensu po to, żeby go śledzić. Jak już mówiłem, Fright to Enard. Trzeba się przyglądać, przy których drzwiach się pojawia i je odpowiednio zamykać. Akurat gra jest dobrze zbalansowana, jeśli chodzi o zużywanie energii, leci znacznie mniej niż w typowym FNAF-ie przy zamkniętych drzwiach. Nie znam szczegółów, ale przy wszystkim otwartym schodzi 8% na godzinę, więc podobnie jak do FNAF-a, ale ciągle trzymając zamknięte drzwi wydaje się być to znacznie mniejsze, łagodniejsze. I mimo tego, że mechaniki są mało oryginalne, to i nagrało się jakoś znośnie, przyjemnie. Kiedy oczywiście nie wiesz o co chodzi, wcześniej było dosyć irytujące. Noc piąta to siedzenie w sprężynowym stroju, takie same jak w Sister Location, tylko że z paroma innymi mechanikami. Nie wolno ci się ruszać, gdy animatroniki patrzą, no i musisz zamknąć oczy, kiedy pojawiają się halucynacje, także nic jakiegoś specjalnego, ale mnie osobiście sprawiło przyjemność. Nie mogę postawić jakoś wysoko tego fangame'a, ale to jeden z lepszych, takich średnich fangame'ów. Nie widziałem też jakoś wiele błędów, to raczej było dobrze ogarnięte. Poza mechaniką światła w drzwiach. Światło ma z idei migać, mrugać i tak dalej, ale to często gaśnie na parę sekund i tym gorzej, jeżeli nagrywam. Wtedy w ogóle już nic. Zero, ciemność tam jest praktycznie. Muszę mieć ogromne szczęście, żeby cokolwiek tam zauważyć. Generalnie nie idzie mi jakoś finalna noc. Jest jeden taki mały problem z mechaniką, którym jest Golden Freddy. Jeśli do środka wejdzie mi Fredbear i muszę go wykuszyć, to dźwięk wody zagłusza mi cyfry, które mam wpisać i parę razy z tego powodu zginąłem. Ginę też generalnie druga opcja z powodu tego, że nie dosłyszałem animatronika w wentylacji, to jedno z dwóch. Jest trochę do zarzucenia, dużo rzeczy nie ma sensu i gdyby mapa wyglądała zupełnie inaczej, pokoje były bliżej twojego biura i animatroniki przechodziły z kamery na kamerę, to byłoby zdecydowanie lepsze. Z perspektywy fabuły jest ona dosyć pusta. Koncept z programowaniem robotów jest dosyć ciekawy, ale niezbyt rozwinięty, zostawia masę pytań, na które nie mam pojęcia, czy w ogóle da się odpowiedzieć. No i ta specjalna, ukryta, minigrowa fabuła to w skrócie dla nas teoria eksperymentu jest poprawna. Wybieramy tą wersję, że koszmary są dosłownymi animatronikami. Także tak, taka moja szybka recenzja. Link do gry znajduje się w opisie. Gra nie jest zła, ale mogłaby być znacznie lepsza, bardziej intuicyjna i bardziej ogarnięta, inne takie. W tym odcinku to tyle. O ile Scott nie wrzuci jakiegoś wywalonego teasera, to skupiam się w końcu na The Twisted Ones. Na koniec opowiedzcie się na temat tego fangame'a. Zapraszam do dyskusji dotyczącej tego, co wy osobiście uważacie za ważne w fangame'ie FNAF, czego wam tu brakowało, co uważacie, że zostało dobrze zrobione. Tymczasem do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!